Witam Was w kolejnym filmie. Słuchajcie, od razu przechodzimy do roboty. Kolejny etap metamorfozy busa, czyli orurowanie przednie. Mamy tutaj takiego pięknego kangura z taką bardzo fajną blachą. Tu jest na razie folia, nie ściągam jej do montażu. Nawet jeszcze tą bąbelkową folią ją troszeczkę poowijam, żeby mi się to nie zniszczyło. Słuchajcie, orurowanie przednie, trafik 2. Orurowanie boczne jest już zamontowane, słuchajcie. To już wszystko Wam pokazywałem. A teraz bierzemy się za montaż tego. I teraz mamy tutaj coś takiego. To jeszcze jest w folii, nie będę tego ściągał, mało tego jeszcze zawinę to w tą folię bąbelkową do montażu, żeby mi się to nie zniszczyło. I tutaj, słuchajcie, fajna sprawa jest, tutaj jest mocowanie tablicy. I tu jest drugie mocowanie, ja je wykorzystam na mocowanie halogenów. Takie fajne halogeny sobie zakupiłem, oczywiście 2 sztuki. Fajne, aluminiowe, naprawdę konkretne. Mam nadzieję, że będą fajnie świecić i że będą fajnie wyglądać, to zobaczymy, ale to raczej na końcu. Teraz orurowanie przednie, później zostają jeszcze relingi na dach, także to sobie zostawimy na koniec. Do tego mamy taki zestaw tych wszystkich elementów montażowych, także sobie za chwilę to pootwieram. Gdzieś tutaj też była instrukcja. Instrukcja jest tutaj no taka, że tak powiem, bardzo poglądowa. Także zobaczymy, jak mi to będzie szło. Znaczy, jak na moje oko tam jest za dużo tych elementów, na pewno mi coś zostanie. Ale dobra, tak na poważnie to słuchajcie, no trzeba się za to zabrać. Odkręcę sobie pokrywę dolną od silnika, żeby miał tam fajny dostęp, żeby widzieć, gdzie to mam przykręcić i jak. Przy okazji troszeczkę znowu wyczyszczę, troszeczkę znowu zakonserwuję. I co? No działamy, słuchajcie. Teraz słuchajcie, o czym mówiłem w czasie, albo o tym później troszeczkę, jak już będziemy mieli to na widoku, to Wam jeszcze coś ważnego opowiem odnośnie orurowania, odnośnie montażu takich gadżetów. Także to jest naprawdę ważne i do tego jeszcze wrócimy. Dobra, zabieram się za robotę. Dobra, słuchajcie, pokrywa ściągnięta, ona jest tutaj na dole. Tak to teraz wygląda, mamy tutaj pacjenta na wierzchu. Będziemy to zaraz tu próbować montować. Oczywiście w pojedynkę to może nie być takie proste, a przede wszystkim nie chcę tego zniszczyć, ale tam coś pomyślę. To będzie montowane najprawdopodobniej do tych 2 śrub. Tu jest jedna i z drugiej strony jest druga. Jak widzicie, ta belka, ten element wygląda bardzo źle, także zanim cokolwiek zrobię, to wyczyszczę to porządnie i sobie to zakonserwuję, póki mam to po prostu tutaj na wierzchu. I teraz słuchajcie, jest jeszcze jeden temat. Kolega mi mówił, że że takiego orurowania przedniego, to żeby później wymienić olej, czyli żeby ściągnąć tą pokrywę, to niby trzeba będzie ściągać tego kangura, nie? W co mi się za bardzo nie chce wierzyć, ale przekonamy się za chwilę, zobaczymy, czy faktycznie tak jest. Ta pokrywa tu zachodzi troszkę na tą śrubę, no ale teoretycznie da się ją odkręcić. Nie wiem, zobaczymy, po prostu słyszałem to tak szczerze mówiąc od 2 osób, także ale żadna z nich nie miała renówki z kangurem, także też oni gdzieś to słyszeli i zobaczymy, albo faktycznie tak jest, o Jezu, ale ta rurka tu wygląda, albo faktycznie tak jest i to będzie problem, wtedy coś pomyślę. Ja już wtedy jemu powiedziałem, że sobie w pokrywie zrobię, wytnę otwór, wydrukuję sobie mniejszą pokrywę na 4 wkręty, żeby dojść tutaj tylko do spustu oleju i tyle, nie? Także już jest na szybko sposób. Ale nie chciałbym tego robić. Chciałbym, żeby to po prostu dało się bez problemu ściągnąć. Dobra, nie ma co gdybać. Biorę się za robotę, a Wam pokażę później, jak już coś tu się będzie działo. I teraz zobaczcie, mam tutaj te orurowanie, mam tutaj te elementy montażowe i mam instrukcję, z której wynika, że tutaj mamy lewą dolną część orurowania, tak to jest opisane. Tutaj widać z spodu kawałek elementu i to jest ta część, widoczna na zdjęciu, do niej jest dokręcony jeden element i drugi element, czyli ten element z wygięciem do góry, czyli tak jakby na odwrót, i do tego jest ten element. I teraz zobaczcie, tutaj widać, prawa część to jest to samo, jest ten element plus ten i tutaj jest taka jakby tulejka, czyli to będą te 2 tulejki. I oczywiście śruby. Tam te śruby, które Wam pokazałem, trzeba będzie wymienić na te najdłuższe. Te są, podejrzewam, do czegoś tam, a te duże są do poskręcania tych
blach ze sobą. Tu jak widzimy te elementy wszystkie mają tutaj takie podłużne otwory, także regulacji będzie troszeczkę i bardzo dobrze. Odkręcam to sobie już wstępnie zamontuję, albo zamontuję sobie tylko ten element, a ten element sobie zamontuję przy samochodzie, bo tak chyba zresztą tu jest, no właśnie tu nic nie jest napisane, to jest tylko tak pokazane, w sumie widocznie to nie jest nic trudnego, 17, 19 klucz i tyle. No tak zrobię, że po prostu sobie przy samochodzie jeden element skręcę z tą tulejką, a później będę łączył to dwa ze sobą, podwieszę tego kangura jakoś tutaj na pasie, pod spodem dam jakieś styropiany na w razie W i tyle, słuchajcie. I tyle. Dobra, działam, porozkręcam sobie to tutaj, podokręcam tak jak to powinno być i idziemy pod samochód. Dobra, przykręciłem sobie te dwa elementy, za chwilę pójdę pod samochód, przykręcę te dwa elementy i teraz słuchajcie, to wszystko sobie odpakowałem, także to już mam wszystko dostępne. Są tutaj dwie nitonakrętki, nie widzę ich nigdzie w instrukcji i też tak jak śledzę tutaj ten montaż, sobie już go tak wyobrażam, no to nie widzę miejsca, gdzie one by mogły być. Mam nadzieję, że to jest jakiś taki zestaw w miarę uniwersalny i po prostu one są w tym modelu niepotrzebne, ale to jeszcze wszystko wyjdzie w pranie. Słuchajcie, zobaczcie, tak sobie to teraz oglądam. To jest wersja z taką blachą, bo jeszcze jest wersja z innej firmy, ona ma takie kły, czyli po prostu też rury. To jest taka blacha, dość gruba, wycięta laserem, to później jak odpakuję wszystko, to będzie fajnie wyglądać. I ta wersja mi osobiście się bardziej podobała, ale co najważniejsze i o czym mówiłem, że wspomnę wcześniej, to słuchajcie, jeżeli robicie takie rzeczy, kupujecie takie rzeczy, bo niestety na rynku jest jeszcze jedno rurowanie, takie dużo wyższe, je ciężko znaleźć, ciężko dostać, ono dochodzi do trafika praktycznie aż dotąd, jest ogromne. Tutaj u góry fajnie pasują dwa małe halogeny okrągłe, dwa duże okrągłe halogeny, ale te ururowania po prostu nie mają atestu, nie mają żadnej homologacji, a to jest naprawdę duży problem. Słuchajcie, tutaj rurowanie, które kupiłem, dostałem normalny dokument. Nie będę go teraz otwierał, w środku jest wypisane do jakiego modelu, ktoś się pod tym podpisał, jest pieczątka, jest świadectwo homologacji itd., itd. Słuchajcie, ja to kupiłem na Allegro. To jest wyprodukowane w Polsce przez polskiego producenta. To nie jest żadna reklama, zapłaciłem za to sam, czekałem ponad 3 tygodnie chyba. Dzwoniłem do tej firmy, żeby tylko uzgodnić termin wysyłki, żebym akurat był w Polsce. Nic więcej. Nie wiedzą, kim jestem, co robię. Nie mam żadnej zniżki, nie mam żadnej prowizji. Oni w ogóle nie wiedzą o moim istnieniu i tak dalej. Nieważne. To nie chodzi o to. Po prostu podoba mi się to wykonanie. Wszystko na razie dobrze wygląda. Elementy są grube, jest to wycięte. Wszystko już, słuchajcie, laserowo. Zobaczcie tutaj przed gięciem. Są otwory rozprężne. Wszystko naprawdę to fajnie wygląda. I tak jak pokazałem wcześniej, co mnie bardzo cieszy, że jest tutaj jeszcze takie dodatkowe mocowania, oprócz mocowania rejestracji, tablicy rejestracyjnej, no to tutaj mam takie dodatkowe mocowania, ja je postaram się wykorzystać do montażu oczywiście halogenów. Dobra, idę pod auto, słuchajcie, tam już belkę mam wypsikaną, zakonserwowaną, także będę przykręcał teraz te elementy. Dobra, jeszcze się na chwilę tutaj zatrzymuję, słuchajcie, bo tak przed chwilą wychwalałem ten cały zestaw i jest ok, wszystko jest pięknie, ale doszedłem tutaj do pewnego miejsca, które mnie bardzo zastanowiło i coś mi się bardzo nie spodobało, słuchajcie. Tutaj widzicie ten element montażowy, który tutaj będę dokręcał do tej belki. Ona jest taki ma profil, słuchajcie,
coś takiego tak, do góry tak, tak, tak i w tej wnęce będzie śruba, czyli żeby uzupełnić tą wnękę, no to tutaj producent daje takie tulejki. Tylko że to nie jest tulejka, tylko to jest taka rurka i to rurka cienkościenna. I to ma tak wygląda, że jest podkładka, najprawdopodobniej podkładka, tulejka, podkładka. Tak to ma być zbudowane, no i oczywiście ta śruba przez wszystko. Ale do mnie to bardzo, wiecie co, nie przemawia to do mnie w ogóle. Po pierwsze to się, wiecie, może przesunąć, to jest delikatna rurka, ale na tym będzie praktycznie spoczywał cały ciężar tej całej konstrukcji. Dlatego, słuchajcie, może to nie jest stal nierdzewna, ale ja sobie wytoczyłem na szybko taką tulejkę z pełnego materiału. Słuchajcie, to tam później psiknę tym szprajem, tą konserwacją i na pewno to będzie, słuchajcie, lepiej zda rezultat z takiego pełnego materiału, taka tulejka dystansowa, która tutaj się po prostu znajdzie, niż coś takiego. No nie wiem, no ja tak sobie myślę, tak sobie, no mam tokarkę, no to żebym to śmignął raz, dwa, uciąłem to na pile tam, sobie gotowe już elementy, tylko wywierciłem, splanowałem i tak to będę montował, słuchajcie. Dobra, idę na dół, przykręcam, tam sobie już odkręciłem, to Wam jeszcze pokażę. I teraz zobaczcie sami, tutaj mam jedną stronę już zamontowaną, tam jest to psiknięte już konserwacją. Tutaj, tak jak Wam mówiłem, jest taki wpust w tej belce, tak jest ona wyprofilowana, dlatego tą tulejką trzeba uzupełnić tutaj to, ale no tak jak mówiłem, taka rurka cienkościenna do mnie nie przemawia, bo tu naprawdę będzie bardzo duża siła działać. Dlatego z drugiej strony też będę montował, tutaj odkręcę tą śrubę i będzie to tak samo zamontowane. I bierzemy się już później za podwieszanie na jakimś pasie tutaj z przodu tego i połączę ten element z tamtym, co dokręciłem do kangura. I tadam, słuchajcie, ja to widzę jakoś tak. Powiesiłem to na pasie za maskę, tam nie ma, to nie jest ciężkie, także tam się nic nie dzieje. I co? I teraz idę tam na dół i będę próbował to połączyć. Ewentualnie sobie troszeczkę tutaj dźwignę na pasem do góry, czy coś takiego. No, samemu nic innego mi do głowy nie przyszło, żeby to zrobić. Dobra, idę pod spód i oby to tam w miarę pasowało. Dobra, jestem pod spodem, ale słuchajcie, pomysł jest dobry, ale to nie bardzo pasuje. Ale już widać, że jest problem. Tak to jest, jak się czyta instrukcję, lepiej robić bez instrukcji, by wszystko grało. Tu się pomyliłem. To ma być w tą stronę. No i oczywiście to będzie po tej stronie, a to po tej. Także muszę to przekręcić. Wtedy tutaj ta linia się zgadza, ale to idzie w dół. To muszę pozamieniać i odwrócić w tą stronę. No i już wtedy jest duża szansa, że to będzie pasować. Przekręcam to i próbujemy. Przełożone. Teraz to jest po zewnętrznej stronie. No i jak widać, chce pasować. Także skręcam to i zobaczymy, co się będzie działo. To wszystko na luźno, tu jest te otwory, takie fasolki dość spore, wszędzie, tutaj tak samo, także wszystko luźne, poskręcam to i wyreguluję sobie to i względem środka i w ogóle odchylenia i tak dalej, i tak dalej. Dobra, skręcam. Mam to, ledwo żyję, ale mam to. Poskręcałem to wszystko na fest. Zaraz idę do góry. Odepnę ten pas i zobaczymy, jak to wyszło. Zamontuję tablicę, ściągnę folię i Wam to pokazuję. Także trzymajcie kciuki, żeby było wszystko w porządku. Jak Wam powiem, miał być już koniec, a tu nic z tego. Słuchajcie, wcześniej mówiłem, że w zestawie montażowym były dwie nito nakrętki, jakieś śruby ósemki, że to pewnie jest jakiś uniwersalny zestaw i że to są naddatki. Nic z tego, słuchajcie, pewnie ktoś, kto montował takie rzeczy albo montuje, to ma teraz uśmiech na twarzy, bo w końcu do tego doszedłem. Te elementy, te obok mocowania tablicy rejestracyjnej, to wcale nie są mocowania halogenów. Zresztą ja i takie wykorzystam do tego. Będą tutaj przedłużki i będą na tym halogeny zamontowane, ale to jest oczywiście wspornik, który trzeba przykręcić do belki za tym zderzakiem plastikowym. Tam jest belka najprawdopodobniej aluminiowa albo nie wiem jaka.
Bo teraz to po prostu będzie latać całe, mimo że jest to na dole już ściśnięte, no ale wiadomo, że to jest taki no takie ramię duże, że będzie latać. No i tu po prostu trzeba będzie to przykręcić, tutaj tą szczelinę, bo to jest ustawione według mnie dobrze. To sobie tutaj, no, tam sobie podkładkę, jakąś większą nakrętkę dam tutaj i nie ma problemu. Tylko teraz muszę sobie tutaj natrasować te otwory. Zderzak wywiercę sobie wiertłem puszkowym, takim większym do drewna, żeby tam było więcej miejsca na tą nitonakrętkę, żeby ta nitonakrętka chyba przez ten plastik nie szła. Nie, bo ona, ten plastik nawet sprężynuje, czyli odstaje od tej belki. To tak zrobię. I później nitonakrętkę muszę zamocować w tej belce. Dobra, zbliżamy się do końca, w sumie już jest koniec. Mało tego, słuchajcie, teraz jeszcze przed chwilą założyłem te relingi dachowe. To już nie pokazywałem, 2 śrubki, w żadnej filozofii tam nie ma, zresztą nie widać tu tego dobrze. Później Wam zrobię kilka ujęć gdzieś tam z daleka, jak już wyjadę. Ale to jutro, znaczy dzisiaj, ale później, bo teraz jest bardzo, bardzo późno. Słuchajcie, tak to wygląda. Tak to wygląda, słuchajcie, tutaj mamy, tak jak mówiłem, tą blachę. Tutaj mamy orurowanie. Tutaj założyłem te 2 halogeny. One nie są jeszcze podłączone, ale takie wstępnie już założyłem. Jutro je podłączę. Tam jeszcze mi takie złączki muszą przyjść, co zamówiłem. Także słuchajcie, ja jestem mega zadowolony. Słuchajcie, tutaj mamy ten przód. Tutaj mamy orurowanie boczne i tak jak mówiłem, relingi dachowe, tam jeszcze te poprzeczki muszę zamówić oczywiście. Tak to wyszło, słuchajcie, takie majsterkowanie. A propos tej osłony pod spodem, no to obalam ten mit. Nie trzeba oczywiście kangura ściągać, żeby wymienić olej, bo bez problemu, ale fakt jest faktem, że tam na końcach trzeba było wyżynarką obciąć takie kawałki narożnika 5 cm na 5 cm. Tam, gdzie jest oczywiście mocowanie tego orurowania, ale to żaden problem, nie wpływa to w ogóle na mocowanie tej pokrywy. Także bez problemu będę wymieniał olej, ściągam normalnie, nic tutaj nie muszę robić. To już zamontowane jest teraz tak, jak powinno być. Można tym szarpać, nic się tu nie dzieje. Także super, jestem mega zadowolony. Także no, prace nad trafikiem trwają. Teraz jeszcze tylko, tu jest okropny bałagan. Tą zabudowę do tyłu wrzucić, jutro skończyć, przyjdą klamki, może jutro, także tu też będę montował. Kto jest ciekawy, to zapraszam do śledzenia. Będę sobie tutaj dłubał. Pozamawiałem tam jeszcze kilka gadżetów do trafika. Jak jesteście ciekawi, to subskrybujcie kanał. Słuchajcie, widzimy się w kolejnych filmach. Ja Wam bardzo dziękuję. Cześć Wam i tak jak ostatnio mówiłem, mam nadzieję, że Was również zachęcę do jakiegoś tam mechanikowania przy swoich pojazdach. Nie tylko ja będę. No i oczywiście tradycyjnie praca w rękawiczkach trwała może pół godziny, może godzinę. I tyle. Jak zwykle nawet nie wiem, kiedy je ściągnąłem, ale co tam. Dobra, dzięki bardzo. Do następnych filmów. Cześć.